4 największe bolączki kominów kondensacyjnych. Dzisiaj opowiem Ci, co można schrzanić składając komin kondensacyjny i jakie są później tego skutki. To do dzieła. Myślę, że zaczniemy od najprostszej, pierwszej rzeczy, czyli przy składaniu rur bardzo ważne jest, aby nasmarować po prostu uszczelkę. Niby taka prosta i łatwa sprawa, natomiast w tym roku zdarzyło mi się sporo poprawianych kominów, gdzie po prostu te uszczelki były podwinięte. I tak jak na tym zdjęciu możecie zobaczyć, że ona się później odkształca i w sytuacji, kiedy jest odkształcona, komin staje się nieszczelny. Pół biedy, kiedy to podwinięcie jest u góry i za wielkiej szkody aż takiej to nie robi, ale gorzej, kiedy się na dole podwinie i wtedy woda, która też w takim kominie kondensacyjnym się skrapla, przedostaje się do części powietrznej, później potrafi spłynąć do kotła i go nawet zalać, bo wody, która skrapla się w kominie kondensacyjnym, jest dosyć sporo, pewnie rzędu kilku litrów dziennie może nawet i się trafić. No a już taka ilość, która trafi do elektroniki, to już fajna sprawa nie jest. I to nas prowadzi już do kolejnego problemu, który też nierzadko się trafia, czyli dwójka. Jak tylko się da, warto omijać odcinków poziomych. Rury spalinowe składają się po prostu z takich gotowych fragmentów, które wkłada się kielich w kielich. Kielich mamy tutaj na zbliżeniu i te uszczelki, które znajdują się w kielichach, one radzą sobie bardzo dobrze z kwaśnymi skroplinami kominowymi, natomiast do momentu, dopóki nie stoją po prostu cały czas w tych skroplinach. I w sytuacji, kiedy mamy komin skonstruowany tak, że mamy długi odcinek poziomy i nie jest odpowiednio zachowany spadek, o czym też warto pamiętać, żeby ten spadek zachować ciągle w stronę kotła, to stojący kondensat po prostu z czasem uszkodzi uszczelkę i znowu następuje sytuacja z poprzedniego problemu, czyli wycieka nam woda na zasadzie skropliny do części powietrznej i mogą po prostu zalać nam albo pomieszczenie, albo kocioł. Także jak tylko się da, trzeba unikać po prostu poziomych odcinków, a jeżeli już one są, to bardzo ważne jest, żeby zachować odpowiedni spadek. Jaki? A to już znajdziecie w dokumentacji montażu takich systemów spalinowych. Natomiast tak na oko to jeżeli widać, że jest spadek, to będzie ok. A czemu już na oko to wystarczy? Bo czasami widać na oko, że jest w drugą stronę i kończy się to tym, że po prostu najmniej problematycznej sytuacji po prostu ta woda tylko trochę tam stoi, jeżeli jest mały spadek, a jeżeli powstaje tak zwane zagięcie czy zasyfonowanie i mamy jakiś odcinek, który lokalnie po prostu ma dół, to woda po prostu tam stoi i kocioł nawet może nie odpalić. Tutaj zobaczysz filmik, gdzie po prostu woda w kominie zalewała tak naprawdę, myślę, że 3/4, ale jak nie połowę komina i kocioł nie chciał odpalić. Co się stało? Po prostu przy montażu komina nie zabezpieczono kolanka, które już idzie w stronę samego szybu kominowego, w stronę samego szachtu kominowego i po prostu z czasem to opadło, powstał syfon, tam zbierała się woda i ni wuja nie chciało nic pracować. I tu miała być też trójka, czyli właśnie zachowanie odpowiednich spadków. Się zagalopowałem, ale niech będzie w takim razie dwójka z trójką razem. O ile właśnie unikanie tych poziomych odcinków jest ważne, o tyle jak czasami muszą już być, no to po prostu pamiętaj, zachować spadek. A do czwórki to pan Marcin musi sobie przypomnieć. Ostatnia sprawa, o której warto pamiętać, która też nie jest, że tak nie może być, ale warto, żeby jednak była tak jak ja mówię, albo korzystniej będzie dla Ciebie, mój drogi kliencie, to jeżeli już mamy jakieś odcinki komina, to starajmy się ich raczej nie zabudowywać. To znaczy, jeżeli ktoś nam już wykonał ten komin, to nie zabudowujmy go i nie zakafelkowujmy go, bo te uszczelki, które tutaj mam, które są w tych kominach, one z czasem się zużywają. I to nie jest tak, że po 5 latach już będzie źle. Jeżeli będzie nawet wszystko bardzo dobrze zrobione, to po 20 latach te uszczelki gumowe po prostu sparcieją
komin stanie się nieszczelny i trzeba będzie go rozłożyć i złożyć ponownie na nowych uszczelkach. Jeżeli taki odcinek znajduje się w pięknie zrobionej łazience, wykafelkowanej i ten akurat odcinek poziomy, akurat ten, o którym ja myślę, bo taki mam przypadek, jest właśnie zabudowany, no to jest jeden wielki problem, żeby cokolwiek z tym zrobić. No bo już wtedy koszta to nie są tylko sama robocizna związana z kominem, no ale jeszcze po prostu rozwalenie i złożenie ponownie całej łazienki albo tego fragmentu. Także kominy spalinowe, kondensacyjne wykonane przynajmniej w tej technologii, gdzie łączymy je po prostu na kielichach, na uszczelkach. Jeżeli tylko się da, warto po prostu zostawiać z dostępem, bo w trakcie ich żywotu na pewno przyjdzie czas na wymianę uszczelnień, no a dużo łatwiej to się wykonuje, kiedy jest po prostu dostęp. No i tyle. W sumie do tego nie ma końca. Ja z końcami mam problem, także życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym materiale. O, taki koniec może być.